Volkswagen Caddy w wersji wyposażenia Pan Americana z silnikiem diesla dwulitrowym, 122-konnym, z którym współpracuje 6-stopniowa skrzynia manualna oraz mamy tutaj również napęd na 4 koła, czyli 4Motion. Dokładnie z takim samym silnikiem, z taką samą skrzynią biegów. Testowałam już wersję Live, czyli wersję osobową Caddy. Testowałam już furgon. Teraz wersja specjalna wyposażenia takiego dla rodziny, która lubi podróże i która ceni też wyjątkowe wyposażenie i lubi samochody, które wyróżniają się. A ten samochód, mimo tego, że powstał na bazie Caddy, naprawdę wyróżnia się. Niektórzy się dopytują nawet, co to za auto, a to po prostu jest Caddy. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, tylko dzięki temu, że zostały zastosowane elementy stylistyczne, czyli między innymi nie znajdziemy tutaj w ogóle nigdzie napisu Caddy, wszędzie mamy napis Pan Americana i to jest jeden z wyróżników, ale mamy też tutaj również osłony silnika, osłonę z tyłu, czyli samochód sprawia takie wrażenie terenowego. Mamy również elementy takie jakby chromowane, które też delikatnie podkreślają charakter tego samochodu. Oczywiście we wnętrzu też znajdziemy takie elementy, na przykład mamy metalowe osłony na pedałach gazu i hamulca oraz gdzie odstawiamy nogę, które dodatkowo podkreślają charakter tego samochodu. To, co wszyscy lubią bardzo, myślę, że bez wyjątku, to jest również panoramiczny dach, który tutaj mamy. Nie jest on zasłaniany, nie mamy tu zasłonki, ale przepuszczalność tego dachu jest na tyle mała, że jeżeli nawet mocno świeci słońce, to ono nie będzie nam dokuczało i nie będzie spowodowało, że samochód będzie się nagrzewał. A z drugiej strony, jeżeli mamy piękną pogodę, to widzimy niebo, chmury, zieleń i w środku jest widno. Najwyższy możliwy diesel w tym samochodzie, 122 konie, plus manualna skrzynia biegów to oczywiście optymalne rozwiązanie. Samochód zachowuje się bardzo dobrze na drodze i po raz trzeci to mówi, bardzo dobrze się nim jedzie, bardzo dobrze się przyspiesza. Jeżeli to ma być auto rodzinne, to na pewno będziemy zadowoleni. Też wyjątkowo dobrze ten samochód zachowuje się w zakrętach, mimo tego, że to jest jednak samochód na bazie auta dostawczego. To że w przypadku auta rodzinnego, przy normalnej takiej jeździe zgodnie z przepisami ruchu drogowego, samochód zachowuje się naprawdę bardzo dobrze. W zakręty wchodzi moim zdaniem bez zarzutu, przyspiesza bez zarzutu. Jeżeli wjedziemy na drogę gruntową, gdzie warunki jazdy są trochę gorsze, to też zawieszenie pracuje w taki sposób, że nie sprawia dyskomfortu, czyli dobrze wybiera nierówności, co na pewno w przypadku auta rodzinnego jest bardzo ważne. Mamy tutaj również całą masę asystentów, którzy dbają o to, żebyśmy bezpiecznie dojechali do celu. Oczywiście jest tutaj tempomat adaptacyjny, który dostosowuje prędkość jazdy do samochodu poprzedzającego. Mamy tutaj aż 6 progów, więc możemy to sobie ustawić dokładnie tak, jak chcemy i tak, jak lubimy. Oprócz tego mamy tu też aktywny Line Assist, który trzyma cały czas samochód po środku pasa. W momencie, kiedy poczuje, że nie kontrolujemy toru jazdy, wtedy będzie korygował z automatu. Ale mamy też tutaj pomocników, którzy nas wspierają również przy niższych prędkościach podczas manewrów, podczas parkowania. Oprócz tego, że mamy kamerę cofania, która pokazuje nam tył i drogę cofania samochodu. Mamy też czujniki z przodu i z tyłu. Mamy również asystenta, który będzie nas pilnował, żebyśmy czasem w coś nie wjechali z tyłu, więc jeżeli zbliżymy się za bardzo do przeszkody, to w porę nas wyhamuje. Jest tutaj też asystent ruchu poprzecznego, czyli jeżeli będziemy wyjeżdżać z miejsca parkingowego, a coś znajdzie się na naszej drodze, to również dostaniemy ostrzeżenie i samochód zostanie wyhamowany. Jest tutaj też
system oczywiście do szczytywania znaków i w tym wypadku niestety nie zawsze on się sprawdza. Oczywiście mamy też asystenta zmiany pasa ruchu, czyli w momencie, kiedy coś znajduje się w martwym polu, to wówczas też mamy sygnalizację tutaj na lusterku i gdybyśmy chcieli wyjechać, to też tor jazdy byłby skorygowany i system by nie dopuścił po prostu do tego. Pan Americana ma w tym wypadku napęd na 4 koła 4Motion, co oznacza, że jeżeli system wyczuje poślizg któryś z kół, wówczas przesyła moment obrotowy na te koła, które mają przyczepność i zapobiega po prostu ugrzęźnięciu w trudniejszym terenie. Ewentualnie też poprawia prowadzenie samochodu, gdy jest śliska nawierzchnia. Jeżeli chodzi o hałas tutaj, myślę, że jest umiarkowany, czyli taki jak należałoby się spodziewać w tego typu samochodzie. Samochód jest duży, wysoki, w środku też jest sporo miejsca, więc ten pogłos inaczej się rozkłada niż w aucie osobowym, ale biorąc to wszystko pod uwagę, moim zdaniem jest całkiem cicho. Czyli do 140 km na godzinę można normalnie rozmawiać i można normalnie słuchać radia. Ono nie przeszkadza, tylko nadal sprawia nam przyjemność. Także to jest taka subiektywna ocena, jak się tym samochodem podróżuje. Moim zdaniem przy 140 km na godzinę, czyli na autostradzie jeszcze można spokojnie i rozmawiać i słuchać na przykład radia. Widoczność zza kierownicy też jest bardzo dobra. Oprócz tego, że mamy licznych asystentów, szyba z tyłu jest oczywiście duża, jak to przystało na takie auto, więc tutaj wszystko widzimy. Duże są też lusterka, nie takie jak w osobówce, ale dużo większe, więc też w tych lusterkach możemy obserwować cały tył, to co jest z tyłu. Mimo tego, że mamy szerokie słupki, to mamy też duże okna, w związku z tym wyjeżdżanie z miejsc parkingowych, jeżeli nawet nie mamy asystenta wyjeżdżania z miejsca parkingowego, nadal nie powinno sprawiać problemu. No i oczywiście duża przednia szyba to jest klasyka, ale to sprawia też, że taki samochód prowadzi się bardzo komfortowo. Miejsce za kierownicą też można zająć wygodnie dzięki temu, że w tym przypadku mamy też fotel podwyższany, w związku z tym możemy go ustawić naprawdę wysoko i widzieć dokładnie wszystko, co jest przed samochodem. Tutaj też mamy fotele zarówno kierowcy, jak i pasażera Ergo Comfort, już o nich opowiadałam. Powiem, że można sobie tutaj ustawić te fotele w bardzo wielu położeniach. Mamy tutaj też pokrętło do regulacji w 2 położeniach podparcia odcinka lędźwiowego. Możemy też wydłużyć sobie podparcie pod udami, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które są wysokie. Kierownica ma duży zakres regulacji, można ją włożyć, wyjąć, można podwyższyć, obniżyć. Także jeżeli to wszystko weźmiemy, te wszystkie ustawienia skumulujemy, to naprawdę każdy i wysoka osoba i niska będzie mogła sobie dostosować miejsce kierowcy do własnych gabarytów i preferencji. Tak jak w poprzednio testowanej przeze mnie wersji, czyli wersji Live, jest tutaj elektroniczny kokpit, jest duży ekran systemu multimedialnego. Systemem multimedialnym można połączyć telefon za pomocą Bluetootha, czyli nie musimy podłączać się kabelkiem. Przypomnę tylko, kierownica jest wielofunkcyjna. Tutaj mamy klawisze do obsługi multimediów i komputera pokładowego. Tutaj mamy klawisze do obsługi również możemy tutaj ściszać, pogłaśniać, ale też obsługujemy tempomat adaptacyjny oraz line assist. Cockpit jest elektroniczny, w związku z tym możemy sobie tutaj dostosować indywidualnie jego wygląd. Mogą być to różne informacje i możemy to zmieniać. Na przykład możemy tutaj sobie prędkość ustawić i będzie nam się w formie cyfrowej pokazywała. Możemy na przykład godzinę i będziemy mieli zegar.
Jeżeli chodzi o system multimedialny, możemy tu ustawić sobie kilku użytkowników, możemy to edytować. Mamy też tutaj nawigację, mamy też informacje o pojeździe. Na trasie Warszawa-Pisz, czyli Mazury, spalanie wyszło nam na poziomie 6,1 litra na 100 km. Była to trasa mieszana, zarówno miasto, jak i drogi krajowe, jak i trasa szybkiego ruchu, czyli do prędkości 120 km na godzinę. Czyli wydaje mi się, że całkiem nieźle. Teraz przy średniej prędkości 68 km na godzinę po 72 km mamy spalanie na poziomie 6,8 litra na 100 km. No i takie mamy końcowe wyniki. To jest akurat jazda miejska, 15 km przy średniej 28 km na godzinę, 7,9. Długoterminowa to jest 1687 km z prędkością średnią 45,6 litrów. No i od zatankowania, czyli nasz test, 904 km, 55 km na godzinę średnia prędkość, no i 5,9 litra na 100 km. Na Mazury wyszło nam wyższe spalanie, ale też były wyższe prędkości, natomiast trasa Warszawa-Starachowice spalanie zeszło nam do 5,1. Zachęcam do zobaczenia filmów z innych testów, gdzie dokładnie omówiłam wnętrze, dokładnie też omówiłam, jak wygląda część pasażerska oraz jak wygląda bagażnik w tej wersji Caddy, wersji osobowej. W tamtym przypadku to jest Live, ale Live od Pan Amerykany tak naprawdę niczym w środku się nie różni, oprócz wyposażenia, czyli w tym przypadku akurat jest tapicerka dwukolorowa, ale wszystkie funkcje, które tam są dokładnie takie same, łącznie z tym, że też jest tam panoramiczny dach, więc tutaj nie ma wielu różnic. Można tam sobie zerknąć na ten film i dokładnie obejrzeć to wnętrze. Tak samo jeżeli chodzi o bagażnik, jest tutaj możliwość regulacji, czyli możemy sobie zabezpieczyć siatką aż po dach, zarówno za drugim rzędem siedzeń, jak i za pierwszym rzędem siedzeń. Możemy sobie złożyć też oczywiście siedzenia, możemy je złożyć albo wyjąć, jeżeli potrzebujemy dużą przestrzeń, a nie potrzebujemy przewozić pasażerów. I wtedy w zależności od tego, jak sobie przearanżujemy to wnętrze, to można przewieźć od 1200 litrów aż do ponad 2500 litrów wejdzie za pierwszym rzędem siedzeń. Także warto sobie to obejrzeć, jak prosto można przekształcić tego rodzinnego vana w vana do przewozu większych gabarytów. Oczywiście w bagażniku jest też gniazdo zapalniczki, są też haczyki na siatki, na torby, są też uchwyty do mocowania ładunków, więc naprawdę bardzo uniwersalne auto, które można dostosować do potrzeb, jakie mamy w danym momencie.